Hej, tu Wal z Upgalery. Dziś gramy jeden z moich ulubionych eventów, a jeśli brać pod uwagę eventy, które gra się solo, jest on w ścisłej czołówce. Azurtane Haste to wydarzenie solo, w którym możesz atakować każdego, kto okupuje budynek gazowy. Niezależnie czy jest to sojusznik, czy gracz z innego państwa. Wydarzenie przypomina nieco Reservoir Raid, ale zamiast wody musisz samodzielnie zająć budynki i wydobywać gaz. Im dłużej go wydobywasz, tym więcej gazu zbierzesz, co oznacza wyższy ranking i większe nagrody, które otrzymasz po zakończeniu bitwy. Ale do rzeczy, wszak już opowiadałem o tym inwencie. Co zatem dziś nowego? Mianowicie wpadłem na pomysł ulepszenia trochę taktyki. Pokażę wam to później. Zaczynajmy. Chciałem wam też pokazać, że nie wszystko co robię mi się udaje. Mam sporo wpadek i przegranych ataków. Więc nie przejmuj się, jeśli na filmie widzisz same idealnie zgrane ataki, czy wspaniałe obrony pola gazowego. Oczywiście, żeby wysoko punktować, właśnie tak trzeba grać. Ale trzeba też znać swoje miejsce w szeregu. Dlatego nie pcham się w miejsca, gdzie są same pola gazowe trzeciego poziomu. Tam nie ma dla mnie miejsca. Zwolnijmy jednak troszkę, by pokazać moją drabinkę talentów. Pierwsze 3 na górze, one odpowiedzialne są za zwiększone wydobywanie oraz powiększenie marszu. 4. talent na dole, ponieważ przyspiesza on o 30% regenerację bohaterów. I 5. zwiększający statystyki ataku, oczywiście górny. Kiedy do końca gry pozostaje około 15 minut, uruchamiam działko plazmowe. Mógłbym to też zrobić na samym początku gry i trochę lepiej wyjść na tym na polach gazowych. Wiadomo, że zapamiętujesz, z kim przegrywasz starcia i później nie atakujesz pól gazowych tego gracza. Spróbuję to zrobić następnym razem. Ach, zapomniałem wspomnieć. Na potrzeby dzisiejszego filmu włączyłem talent Wielki Marsz oraz wzmocnienie marszu z plecaka. Pamiętaj, że kiedy wrogi gracz przegra walkę z tobą, traci na chwilę możliwość korzystania z bohaterów, którymi cię zaatakował. Korzystaj z tego przez całe wydarzenie. Nie musisz być najsilniejszy. Ważne, abyś był najsprytniejszy. Moja taktyka zakłada zaatakowanie pola gazowego oraz wycofanie oddziału i wysłanie nowego, słabszego, tak by zawsze mieć w odwodzie ten najsilniejszy. To zazwyczaj trwa kilka cennych sekund, więc wymyśliłem dziś coś takiego. Przyjrzyj się. Dokładnie tak. Kilka sekund po wysłaniu marszu atakującego wysłałem drugi, ze zdecydowanie słabszymi bohaterami. Zwykły marsz zbierający. Różnica w czasie musi być na tyle duża, byś mógł zdążyć wycofać pierwszy marsz przed dotarciem drugiego. Inaczej to nie ma sensu, bo drugi po prostu się odbije. Niemniej jednak musisz być pewny zwycięstwa w pierwszym, maksymalnie drugim ataku. Jeśli przegrasz pierwszy, stracisz marsz atakujący, co wyautuje cię z gry na chwilę. Jeśli przegrasz też drugi, no cóż, będzie to taktyka do dopracowania. W momencie, kiedy pojawiają się szybkie pola gazowe, pojawiają się też zainfekowani, więc jeśli do tej pory nie udało ci się osiągnąć 5. poziomu talentu, to jest to dobry czas. Zwłaszcza jeśli nie jesteś w stanie wyeksploatować pól szybkich, na przykład ze względu, że zostajesz z nich systematycznie raz po raz wybijany. Na polach szybkich nie polecam stosowania taktyki wysyłania najsilniejszego marszu, wycofywania go i zastępowania słabszym. Tutaj nie ma czasu na takie działania. Pola szybkie są eksploatowane w zawrotnym tempie i po pierwsze ktoś może cię uprzedzić i zebrać w międzyczasie większość gazu, albo po drugie ktoś zajmie puste już po ataku pole, a twój słabszy marsz nie będzie miał tyle siły i odbije się od rywala. To by było na tyle, jeśli chodzi o grę przed otwarciem centralnego laboratorium gazowego. W momencie rozpoczęcia walki o środek staramy się wycofać wszystkie silniejsze marsze i zastąpić je słabszymi. Wielu silnych graczy przenosi się bliżej środka, opuszczając na chwilę swoje pola gazowe. To jest też jedna z szans, by zdobyć kilka tysięcy punktów więcej. Momentów na uruchomienie talentu uniwersalnej mobilizacji jest kilka. Może być to sam początek gry, gdy tylko rozwiniesz swoje drzewko talentów do 5. poziomu. Może być to środek walki, bardzo ułatwia to ataki na innych graczy i odzyskiwanie pól gazowych, a nawet sam koniec walki o środek. Niemniej jednak uważam, że walka o centralne laboratorium to najlepsze miejsce, żeby użyć tego talentu.
Zawsze staraj się wysyłać marsz do środka. Jeśli twój pierwszy marsz przegra atak lub obronę w środku, wyślij drugi, potem trzeci i kolejny. Panuje tam taki młyn, że zawsze są szanse, że dostaniesz się do upragnionego środka, a każda sekunda w laboratorium to dodatkowe punkty. Krótka garść porad. Darmowe zaawansowane przeniesienie jest dostępne w Azurtan Area, ale ma czas odnowienia. Możesz także użyć własnych przedmiotów zaawansowanego przemieszczenia. Możesz przenieść się raz na każde 720 sekund, po czym wejdziesz w czas odnowienia. Maksymalna liczba przeprowadzek w okresie odnowienia wynosi 5 razy. Każda relokacja użyje dodatkowego zaawansowanego przeniesienia w oparciu o koszt poprzednich relokatorów. Dlatego używaj przenosin rozważnie. Co to znaczy? To znaczy tyle, że pierwsze przeniesienie będzie darmowe. Kolejne kosztowało będzie Cię jedno zaawansowane przeniesienie. Jeśli znów zmienisz zdanie i będziesz chciał się teleportować, będzie kosztowało to 2 zaawansowane przeniesienia z plecaka. Kolejne teleporty kosztowały będą 3, 4, 5 i 6 zaawansowanych przeniesień za jeden teleport. Po okresie odnowienia użycie relokatorów zostanie zresetowane i znów zaczniesz od darmowej relokacji. Porada numer 2. Znajdź swoje miejsce w szeregu i nie przenoś się w miejsca, w których nie masz szans walczyć. Pamiętaj, że korzyści z badań, technologii sojuszu, głównych talentów, VIP-ów, przedmiotów wzmacniających i skórek także działają podczas Azurtan Haste. Atakuj zainfekowanych, aby ulepszyć swoje drzewko talentów i umiejętności. Korzystaj z tego rozważnie. No i najważniejsza porada. Przede wszystkim baw się dobrze. Pozdrawiam, cześć.